Dzień dobry, dzień dobry. 12 czerwca. No i dziś mam takie drobne przeglądziki. Popatrzę sobie, jak tutaj matki są przyjmowane. Tutaj w szczególności w tym ulu, tym złożonym z dwóch miodni. Znaczy w środku jest ramka gniazdowa. Muszę zerknąć, czy matka wróciła, bo ostatnio z kolegą tutaj żeśmy przeglądali. No to nam po prostu wyleciała, więc jest szansa, że nie wróci. Więc tutaj by trzeba było alpejkę podłożyć, bo alpejkę jeszcze mam. Mam dwie alpejki i jedną nieskę. Nieskę to sobie myślałem, że wymienię tutaj krainkę Primę. Ale najpierw muszę przejrzeć wszystkie inne ule, czy po prostu są matki, bo na przykład w tym czerwonym, tam przedostatnim, nie musi być matki. Bo niestety udało mi się schrzanić sytuację z odkładem dla kolegi i przeniosłem sobie matkę do odkładu właśnie z tego czerwonego. A dzięki filmikom, które nagrywam, mogłem się docofnąć do tego czasu i sprawdzić. Także ma to swoje plusy. No i po urodzinach jestem. O proszę, jaki prezent od kolegi i jego rodziny. No to jest chyba oryginał. Bo to jest Dadant & Sons z Illinois, ze Stanów. No, taka ciekawa postać ten Dadant. Ja przypominam, że u mnie wszystkie ramki to są ramki Dadanta. Facet na początku XIX wieku gdzieś tam się we Francji urodził. Emanuel chyba Dadant, tak mi się wydaje, bo kiedyś coś czytałem o tym. No i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych tam w drugiej połowie XIX wieku. No i od razu się zajął pszczołami. Opracował tą ramkę Dadanta, trochę inną niż my teraz używamy w Polsce. Ale opracował ją na podstawie Langstrota, chyba w wersji jakiejś tam drugiej, więc poprawionej. Ten Langstrot mu tam nie pasował, więc zrobił, chyba poszerzył, zdecydowanie w dół, tak? No bo to jest większa ramka o większej długości. No i my mamy tutaj szwajcarską wersję ramki Dadanta, też trochę tam zmodyfikowane te wymiary. Szczegółów nie znam. W każdym bądź razie Dadant w Polsce to jest po prostu Dadant, więc wszyscy mają takiego samego, ale jest to jakaś tam szwajcarska modyfikacja. No a tutaj mamy oryginał. Tak to przynajmniej wygląda. Za duże pieniądze, więc ja bym raczej nie sprawił sobie takiego prezentu. No, jako urodzinowy, no to jest bardzo fajny. Także zobaczymy, jak się będzie sprawować. Bardzo lekko to chodzi właśnie, to tak ciekawe, nie? Ale też nie spada, więc pewnie ci, co produkują, znają materiał, z jakiego to jest wykonane, bo wiadomo, że nierdzewka nierdzewce nierówna. No zobaczymy, jak się będzie sprawować. Na razie jeszcze dzisiaj się szykuję do starego, do podkurzenia starego. No zapomniałem włączyć. Otworzyłem tutaj alpejeczkę. Niestety to już po otwarciu chyba widać, że matka nie wróciła. No bo pszczółki sobie huczą. A skoro huczą, to znaczy, że nie ma matki. Zresztą zobaczcie, jak się zachowują te pszczoły dwie. Jest wentylacja. No to oznacza, że dupki w górze, że matki nie ma. No dobra, matkę oczywiście mamy w cieniu. A właśnie, wagę przeniosłem tutaj do tego ula, bo tamten po wyrojeniu to jednak nie był taki zbyt miarodajny. Co mamy tu otwarte? Mamy otwartą boczne wejście dla pszczół. A, rękawice mam nowe, zapomniałem zmienić. Kurczę. Ale dobra. Tu już widać niestety świta leży w większości, zostały 3 sztuki. Dlatego mam odwrotnie zamontowany drucik, żeby świta była jednak po drugiej stronie ciasta, nie blokowała dostępu do ciasta.
No i nie blokowała wejścia do krateczki, nie? To też, no z wszystkim trzeba myśleć. Czasami wiadomo się nie udaje, no ale miejsce zostawiamy oczywiście nie po to, żeby królowa miała czym oddychać, tylko po to, żeby pszczoły po całym ulu roznosiły zapach królowej z tej klateczki, bo to jest najważniejsze. No i pszczoły już się powoli interesują klateczką. Zobaczymy, czy to jest odkład z alpejki, podłożona została alpejka. No i tutaj mamy typową oznakę bezmateczności w postaci podniesionego odwłoku. Także to taki standard. Dobra, to kończę z tym ulem. Dobra, i mamy drugi ul. Oczywiście nie dymimy go, jeśli chcemy zobaczyć, jaka sytuacja jest z matką. I widzicie. Cisza, spokój. Zero odwłoków w górze. Nawet nie trzeba sprawdzać, czy tu jest matka. Dobra, teraz mamy z ciekawości do zerknięcia wnuczkę krainki Primy, którą kupiłem od pani Gembali. Wnuczka albo prawnuczka, już się pogubiłem, ale chyba wnuczka. Moja pierwsza pszczoła na pasieczysku. Krainka Prima, bardzo dobrze mi kolega doradził. Ja również, jak ktoś chce mieć swoje pierwsze pszczoły, to moim zdaniem tylko Prima. No i jestem już zdziwiony, bo jest naniesione do drugiej miodni. A parę dni temu zaglądałem, chyba nie będę nawet tego ruszał. Parę dni temu zaglądałem, to była sytuacja taka, że to było lekkie jak piórko. Aż się bałem o tą rodzinę, jak podnosiłem pierwszą tą. Ale dwójeczka, znaczy pierwsza w sumie miodnia, to było tak jak w kabarecie. No, tutaj człowiek złapał, wyniósł, a tutaj złapał i się zdziwił, że nie może podnieść. Także tutaj jest po prostu pełno. Tu jest gdzieś no za 20 kg, myślę. Nie wiem czego, ale jest. Cieszy mnie to, że noszą już do drugiej miodni, więc to tym bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że dzisiaj nie ma sensu, żebym ja tu robił jakieś miodobranie. Najwcześniej w piątek będę zabierał im ramki. No bo tu jeszcze kwitną no, te lipy. Nie wiem, czy one tam coś z nich noszą. No niby latają na te lipy. No i nawet jeżeli nie lipy, no to jakiś efekt tutaj jest. Także zostawiamy to. Dobra, to otwórzmy sobie tutaj tą trójeczkę w pierwszym rzędzie. Ja nie pamiętam, czy ja sprawdzałem tutaj. Tu był odkład robiony z matecznikami rojowymi. Później to nie wyszło, więc podkładana była jakaś matka. Ale to bym się musiał cofnąć z filmami, żeby to zobaczyć. I teraz pytanie, czy one to nabudowały, tak? Tyle noszą? No i znowu macie sytuację taką, jaką macie, czyli oprócz tej pszczółki, która lata naokoło telefonu, to matka jest przejęta, nie? Od razu widać. Ale dobrze, że otworzyłem to węzę im podłożę, bo chyba tutaj jest taka potrzeba. No i sprawdzimy tą matkę. No tak jakby nosiły. To będzie nadal ramka ostatnia, ale węza będzie podłożona wcześniej. Tutaj może jakoś tak. Tutaj możecie sobie zobaczyć, co tu się dzieje. Prawda?
Także podejrzewam, że no tutaj jest też sytuacja bardzo dobra. Tylko czekajcie, czy tu będzie w takim razie matka opalitkowana, ta podkładana, czy jednak one tu miały swoją. Bo w tym roku to już sobie nie wierzę. Ale maku naniosły, nie? Pięknie to wygląda. To jednak bardzo się cieszę, jak jest mak na ramkach, bo to oznacza, że rolnicy no mało chemii używają, prawda? Skoro jest mak na polu, no to znaczy, że chemii jeszcze nie było, że dopiero będzie. No dobra, matka bez wątpienia jest, bo jajka są, także wszystko jest w normie i możemy przechodzić do następnego ula. Szkoda, że tej matki nie udało się namierzyć. No i mamy tutaj taki dodatkowy odkład z kaukaskiej, bo ja przypominam, że tutaj jest duże zagrożenie trutówką i w drugim ulu również duże zagrożenie trutówką, więc się spodziewam, że ten odkład wskoczy na ten stojak za jakiś czas, a jak nie, to będę miał problemik, no ale na wiosnę będzie na sprzedaż, przecież to są wszystko u mnie matki reprodukcyjne, więc rzekłbym, że taka okazja. Jak się pszczoły zachowują według Was? No jakby matka przyjęta, prawda? Tam na przedniej ściance, nie wiem czy ja może powiększa, pszczółka z pyłkiem latała. Także jak jest pyłek noszony, to jest w miarę. Tylko że to jest kaukaska, więc my sobie strzelimy tutaj troszkę dymem. I ten tymol ja im zdejmę na bok, żeby one sobie wchodziły do niego z boku. Nie wiem, czy mi się uda dobrze rzucić. No, jest ok. I możemy sprawdzić teraz matkę. Tymol z ciekawości wzięty od Łysonia. To jest produkt chorwacki, to ciasto. Dosyć fajnie się układa, nie jest takie twarde jak te polskie. No, Kaukaz to tu nie dość, że nie zjadł, to jeszcze naniósł, nie? Chyba. No strasznie ciężka ta ramka jest, szczerze mówiąc. Ona będzie jako ostatnia, to niech sobie tutaj już będzie jako ostatnia. Zobaczmy, co tu się stało. Nic się nie stało. Wujak woźnica. Kaukaska woźnica od Krzysztofa Loca. Bardzo lekka ramka. Nie widać królowej. A tu już widzimy królową, więc ja już nie będę się wygłupiał w ruszanie tej ramki. Tutaj tylko muszę ją poprawić na końcu, bo jest za daleko od ścianki.
Troszkę pszczół pozgniatałem, widać. Niestety zdarza się zawsze. I wsadzamy węzę. Czy węza w środek przy nocy 11 stopni? Myślę, że tak. Dlaczego się zastanawiam, czy węza w środek przy 11 stopniach? Bo czerw musi być wygrzany, więc jeżeli rozdzielamy czerw, to rozdzielamy też temperaturę. Także warto o tym pamiętać. Mają bardzo dużo jedzenia tutaj na tej ramce. O, i jeszcze ciasto mają. I jeszcze pszczół ile na dole. No dobra, będzie ok. Myślę, że bardzo ładny odkład na sprzedaż będzie na wiosnę, przezimowany, bez ryzyka. Jakby ktoś chciał, zapraszam. Teraz przechodzimy płynnie do rodziny, która ma duży problem. I zobaczymy, czy ten problem w jakiś stopniu rozwiązała wsadzona ramka z czerwiem odkrytym. Bo tak się robi. Jeżeli rodzina nie ma matki, nie chce przyjąć nowej matki, to albo my nie widzimy matki, która jest na ramkach, a ona nie czerwi, bo jest jakiś problem, na przykład z nasiennieniem albo w ogóle z żywotnością tej matki, czyli jest uszkodzona na przykład. Chodzi po ramkach, wydziela substancję mateczną, pszczoły nie chcą nowej matki, ale nie ma jajek. No i w takim przypadku pszczelarz zwykle powinien w pierwszej kolejności wsadzić ramkę z otwartym czerwiem, czyli z jajkami albo z larwami, to jest otwarty czerw, i zweryfikować, czy pszczoły próbują na tych jajkach wybudować mateczniki ratunkowe. Jeśli próbują, to znaczy, że nie ma matki w ulu. No naprawdę, te pszczółki nie wyglądają tak, jakby nie miały matki. To jest moja rójka. Parę filmów wcześniej była zrzucana z drzewa, prawda? Strasznie widać latają. I to nie jest dobry znak, bo od ostatniego czasu no, coraz więcej pszczółek, znaczy coraz więcej. No, pszczółki mi witają na pasiece. W tej chwili przy telefonie próbują żądlić telefon jakieś 3 sztuki. Także to nie jest pożądana rzecz. No ale my chcemy no, mimo wszystko rodzinę ratować. Tego oczywiście na filmie nie widać. Właśnie, to jest druga rzecz, która jest ważna dla młodych pszczelarzy. Na filmach nie widać ruchu pszczół. Ja byłem mocno zdziwiony, jak... No jeny, ale tu latają. Strasznie. I na dym nie chcą reagować, niestety. No nie chcą się uspokoić. Ja się zastanawiam, może mentolem je zlać. Bo tutaj przy mnie lata w tej chwili ze 20, czego nie widać. No i są bardzo agresywne, bo latają tylko po to, żeby żądlić, nie po to, żeby ostrzegać. No i jest pierwsze zdziwienie z mojej strony. Chociaż jest tu taka kuleczka, nie? No jest, wylatują bardzo za ręką, także jest agresja. Zostawię im na razie tą miseczkę matecznikową. No i zamykam. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, bo tu albo matka jest, bo jest tylko jedna miseczka, a ja tu podłożyłem jajka. Więc tak bardzo dziwnie, że tak mało. Normalnie byłoby co najmniej kilka, 7-8 takich pociągniętych mateczników ratunkowych na jajkach. A tutaj jedna taka jakaś dziwna.
No dobra, także zerknęliśmy. Już wiem, że nie lubię do tej rodzinki zaglądać, także zobaczymy, jak to się rozwinie w przyszłości. No dobra, i druga problematyczna rodzinka. O, to mam do oddania. Masz rację, Maciej, jeśli oglądasz. Druga problematyczna rodzinka, tutaj ul numer 2, tu był Elgon, tu było wyrojenie za plecami w jednym z pierwszych filmików w tym roku. Później ten ul przynosił nawet troszkę miodu, także nie było z nim problemów. Ja już profilaktycznie zabezpieczam się w ten sposób, jak ktoś czuje respekt przed pszczołami, to można się zabezpieczać. My tu mamy miodnię, mamy otwartą miodnię. Pszczoły, mimo że dostały dymu, zachowują się jakby normalnie. Nawet chyba nie są zbytnio agresywne. Czemu sprawdzam jajka w miodni? No nie ma kraty odgrodowej, więc matka mogła przejść na górę. Jesteśmy jeszcze w fazie wiosny, czyli w dzień mamy 22, 23, no tam w porywach do 26. W nocy mamy najcieplejsze noce ostatnio, tam przez ostatnie 3 tygodnie to było 15 stopni, ale ogólnie mamy tam 12, 13, 11. Więc matka no, myśli trochę i jeżeli chce nie mieć problemu z wygrzewaniem czerwiu, to powinna czerwić w miodni w tym przypadku. Cała temperatura idzie do góry, pod daszek, więc najprościej by było złożyć jajka w miodni i mniejszą ilością pszczoły jesteśmy w stanie ogarnąć wygrzanie tych młodych, nie? Oczywiście analogiczna sytuacja jest w okresie lata. Mniej więcej w lipcu czy w sierpniu kraty odgrodowe można wyciągnąć, bo matka nie złoży larw w miodni z uwagi na to, że zbyt dużą energię rodzina będzie traciła na to, żeby wentylować zbyt dużą temperaturę pod daszkiem. Więc będzie składała na dole. No przynajmniej taka jest teoria. Fajna ramka. Sklepiona na mokro. Ciekawe. A ta obok to tak sklepiona na sucho bardziej. Znowu ten sam błąd. No ale to najwyżej później będziemy glebę oglądać. Bardzo dużo pszczoły, jak na pszczołę, jak na rodzinę, gdzie nie były długo składane jaja, nie? Zgadzamy się chyba. I jakaś taka spokojna ta rodzina. Coś mi się wydaje, że tej rójki to ja się będę musiał pozbyć. Nie mamy pożytku, nie mamy jaj, nawet jeżeli tu jest matka, to nie powinna tu czerwić, bo no nie no, pożytek to w sumie może jest te lipy. No, lipa to jest taki pożytek, że nie wiadomo czy one coś z tego mają, czy nie mają, nie? Przynajmniej te moje lipy. No nie widać tutaj nic ciekawego. No sporo trutni, nie da się ukryć. I sporo pierzgi. Też nie da się ukryć, że rodzina dba o to, by pierzga była. Ładne kolory. Matecznik rojowy, a bardziej miseczka.
No i nie wiem, tutaj na opalitku to ja się raczej nie mam co koncentrować. Dobrze by było znaleźć matkę. Czekajcie, czekajcie. I teraz pytanie, czy to jest wszystko zaczerwione, czy pojedyncze komórki? Kurczę, no zbyt ciemna ramka, no niestety. Wydaje mi się, że pada deszcz. Ale może mi się tylko wydaje. Dobra, na następnej już powinno się rozjaśnić, a przynajmniej na kolejnych to już na pewno. No tu są jajka, słuchajcie, i są jajka w każdej komórce. Może pokażę. A przynajmniej mi się tak wydaje. Także to nie jest trutówka. A to są tematy chyba z dawniejszych czasów. Czyli mamy tu królową. No tej pierzgi to tu też mają. Mamy tu królową. Nie pamiętam, musiałbym zerknąć do poprzednich filmików, co ja tu próbowałem podkładać, bo być może opalitek zaraz tu znajdziemy. Nie pamiętam, czy ona była ścięta, czy nie. No tutaj to już wyraźnie są. To nie jest trutówka. Zobaczcie, jajko larwa przy larwie, więc to jest elegancko już. Zaczerwione jest perfekcyjnie. O, jest! Jest królowa. Ciekawe, czy to jest... No to jest wygryziona chyba, nie? No dobra, to jak jest królowa, to ja wam gratuluję, tylko co ja mam z miodnią teraz u was zrobić? Bo jest 5 ramek tylko w tej miodni. A wy tu będziecie nosić jednak, jeżeli będzie co nosić. Więc sprawdźmy jeszcze od strony północnej. Tam już jajka to już mnie nie interesują. Sprawdźmy od strony północnej, bo jest szansa, że ona pokarm odkłada w gnieździe od strony północnej. Tak się u mnie zdarza czasami. Ta ramka to nie jest jakiś magazyn pokarmu, chociaż chyba zaczyna być. No i tutaj podobnie. No miejsca to one tu będą miały. Nie, to jest bardzo lekkie. Tutaj widać, kiedyś nie miały ramki pracy, pewnie trudnie sobie tutaj wyhodowały chociaż kawałek. Bo jest taka potrzeba, żeby trudnie zawsze były w rodzinach. Mam nadzieję, że wszyscy o tym pamiętają. No i tutaj niestety również mało pokarmu. Także moim zdaniem żelazny zapas to tutaj jest 5 kg, a w samej miodni mają, no przed chwilą chyba oglądaliśmy razem te, ja już nie pamiętam czy nagrywałem, chyba tak, te ramki z miodni. No to tutaj na 3 ramkach jest spokojnie 5 kg miodu, także żelazny zapas w ulu jest nawet podwójny. Oj. Pszczoły zareagowały na zgniecenie
siostry, więc aktywne są. No dobra, no ja jestem zadowolony. No myślę, że 5 ramek jak gdzieś znajdę przez najbliższe dni. Jeszcze piątek sobie wziąłem wolny, więc na spokojnie wszystko sobie tu obejrzę. 5 ramek jak gdzieś znajdę, to sobie dołożę tu do miodni. Mogłem kratę odgrodową wsadzić. Tak, wsadzimy kratę odgrodową. I to nawet dzisiaj, bo mam przy sobie. Ale to już nie będę Was zanudzał, bo po prostu się ściąga miodnie i wkłada kratę. No to nie ma co tu filmować, prawda? Tutaj nie mogę przymocować tymi spinkami do gleby, to się staram rozkładać co mogę, żeby to jakoś leżało. Wiecie co, tak sobie przed chwilą odpoczywałem i tutaj jest jakiś odkład, nie pamiętam jaki, pewnie alpejka, skoro stoi obok alpejki, ja tak lubię. I tam bardzo dużo pyłku jest niesione, więc chciałbym zerknąć, co tu się dzieje. Może węza jest potrzebna? Ulolol. Jasny gwint, no. Kiedy ja tu zaglądałem? I teraz wiecie, co tu może być? Tu może być matka. Zobaczcie, to jest zaczerwione, czyli matka już tu była. Dobra, ponieważ one chcą tu budować na trutowo, to dostaną ramkę pracy do takiego małego odkładu. Bo widzę, że góra jest cała na trutowo. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest na trutowo. A może i nie. Dobra, teraz spróbujemy sobie znaleźć matkę. 74, no dobra, to chyba jest Demeterka. To w takim razie niech to tu będzie. Trud nie słychać. Ładnie zaczerwione, larwy do samej góry. No ładnie. O, tutaj też pełno larw jest. Nawet na czarnym widać. Także bardzo ładnie. No, mówiłem, że dużo pyłku noszą, nie? No to macie. Tutaj również jest czerw. I od środka są poskładane jajka. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać, ale są. I teraz robimy tak. Matka wiemy, że jest tutaj, więc się o ten Saigon tutaj w ogóle nie boimy. Najpierw wkładamy węzę pomiędzy czerw a czerw. Nie boimy się temperatur, bo jest bardzo dużo pszczoły. A ramkę pracy im wsadzamy jako drugą z brzegu. Te ciasto to ja im zostawię, to im tam nie przeszkadza. I to będzie ich ramka pracy. I niestety to, co jest pod daszkiem, pójdzie do likwidacji, bo tu jest zbyt mało miejsca. Także tak to zostawiam. No, dobrze, że mi się przypomniało. No, szkoda, że tak późno. No i co, słuchajcie, no otworzyłem sobie alpejkę obok. No i akurat 5 ramek. No wiadomo, do którego ula, nie? No to chyba będziemy przenosić. Oczywiście w ten sposób przenosimy również wszystkie patogeny pomiędzy rodzinami. Więc trzeba mieć tego świadomość. Ja na szczęście nie mam problemów z chorobami tutaj na tym pasieczysku. A to wynika najpewniej z tego, że ja nie mam terenu przepszczelonego. Ja nie mam tutaj pszczelarzy naokoło. To jest najważniejszy chyba punkt w momencie, gdy chcemy zakładać pasiekę.
Także jeżeli macie taką możliwość, to zakładajcie pasieki tam, gdzie nie ma pszczelarzy. I ja na to kompletnie nie zwracałem uwagi kiedyś. Pasieka została założona z takiego powodu, że kolega mi udostępnił teren i dzięki Bogu i koledze. Natomiast no tak się zdarzyło, że akurat tutaj nie ma pszczelarzy. Dobra, czy ja coś chcę od tej alpejki? Tu jest jej córka. Nie było z nią problemów. Przeglądów mi się zbytnio nie chce robić, bo stany rojowe są w tej chwili takie, jakie są, czyli praktycznie żadne. Jesteśmy w drugiej miodni. Jest ładnie. Na brzegach widzę skrystalizowany rzepak, ale pod zasklepem to nie jest rzepak. Widzicie? Skrystalizowany miód. Niektóre komórki również. Tu nie jest rzepak. Ostatnia ramka również zawalona. Przypominam, druga miodnia. Tutaj się gdzieś trutnie dobijają. Ciekawe, czy to u motylków, czy tutaj. Motylki widzę. No jeszcze po wiośnie nie zmyło się. Mało deszczu było zresztą. Tematy fekaliowe, że tak powiem. Proszę panowie, możecie wylatywać. Chociaż chyba tu niewiele was jest. No niestety druga miodnia również pusta. Czyli widzicie, krainka Demeter jedna i druga. Satysfakcjonująca na wiosnę, ale już w tematach koniczyny i tak dalej już jest gorzej. Od na przykład alpejki, przynajmniej tak mi się wydaje. Nawet nie będę tego dotykał, bo to widzę, że jest suche jak diabli, to również jest suche. 4 ramki w środku gniazdowe. No to zobaczymy w piątek. A jeśli chodzi o moją ulubienicę, czyli motylki, no to motylki niestety musimy przejrzeć w całości z prostego powodu. Tutaj była uśmiercana matka czerwona, która mi się nie podobała pod względem agresji przy przeglądzie ula. I była podkładana matka nowa, tej samej linii Demeter, krainka. I tak patrząc na to, co tu mamy na brzegu, to można by było już powoli myśleć o poławianiu propolisu. W niektórych rodzinach przynajmniej. Powiem wam, że nie jest to dobre rozwiązanie, noszenie 2 miodni. No niosłem w tej chwili z 25-23 kg. Fakt, że jest to ul drewniany, no ale ojej, ile trudniej to było. No dobra, jest to ul drewniany, więc korpusy swoje ważą. To jest jeden z wielu minusów u mnie uli drewnianych, bo u mnie ule drewniane również na wiosnę, mimo że to taka ekologia i tak dalej, to na wiosnę mają najwięcej wilgoci w środku ule drewniane. Poliuretanowe nie mają w ogóle. Jest matka. Jest matka, jest przyjęta, była na ramce pracy i właśnie ją zrolowałem chyba. 36, dobra. Czyli miejmy nadzieję, że dziewczyny się uspokoją.
No ale już ją zamykamy, bo przeszkodziliśmy matce w pracy niestety. Po co wycinamy ramkę pracy? No to tak dla tych, którzy nie wiedzą. Pierwszą ramkę pracy oczywiście zostawiamy. W tym roku to były kwietniowe ramki pracy, które były zostawiane. No i z tych ramek pracy to jest miejsce, gdzie rodzina może sobie tworzyć komórki trutowe. Bo te ramki z węzą, które my poddajemy, mają zwykle komórki 5,3 mm na pszczołę, na robotnicę, czyli na żeńską odmianę pszczółki. Natomiast pszczoły potrzebują też męskie pszczoły, czyli trutnie. Dlatego tworzą sobie takie ramki, tak albo miejsca pod ramkami zwykłymi, gdzie są komórki szersze. Bodajże 6 z hakiem. No i trutnie są potrzebne. No w rodzinie niestety są potrzebne trutnie, żeby zapładniać matki, żeby stymulować pszczoły do produkcji, do latania, do pracy. No jak się ma takich nierobów w ulu, no to trzeba na nich pracować, nie? To tak to wygląda. Zresztą trutnie to oczywiście to tak żartem, ale temat trutni to jeszcze tak do końca pewnie nie został rozpoznany. Trutnie wydają odpowiednie dźwięki, które też mają wpływ na pszczoły. No i niestety w komórkach trutowych, które są większe, najbardziej lubi żerować taki kleszcz, czyli waroa. Waroza mówimy na to w Polsce, ale waroza to jest choroba, a nie nazwa kleszcza. No ale tak się przyjęło u nas mówić waroza. I ten kleszcz, wbijając się w szyję pszczoły, żywi się hemolimfą. Jeszcze niedawno było to demontowane, że on się hemolimfą nie żywi, tylko czymś innym. W tej chwili znowu wrócili do tematu, że jednak żywi się tą hemolimfą. No dziewczyny, mniejsza z tym, czym on tam się żywi. Jest problemem dla pszczół z uwagi na to, że pszczoły przenosi wiele patogenów na pszczoły. Jakieś choroby zdeformowanych skrzydeł, jakieś inne. Oj, przykleiłaś się do miodu? Ale ja mam tu miodu rzeczywiście, cholera. Później się dziwię, że ten cały mój sprzęt jest taki brudny. Znaczy, chodzi mi o telefon oczywiście. No i przenosi masę patogenów. Mamy z tym najwięcej problemów, z tą waroą. To będę na jesieni odymiał, to pewnie jeszcze temat będzie jakoś poruszany. No i ogólnie się ramkę pracy wycina, żeby fizycznie pozbyć się kleszcza, który sobie gdzieś tam teraz leży. I ta ramka zostanie przetopiona na wosk. Będziemy mieli wosk z tego. A pszczoły mają dodatkowe miejsce, które jest im potrzebne akurat w tej rodzinie, bo jest bardzo dużo pszczoły tutaj. No więc same plusy. Kleszcz oczywiście się przyzwyczaja też do tego, że ramka jest wycinana, więc po iluś tam latach, z tego co badania mówią, to kleszcz się do tego na tyle przyzwyczaja, że już nie wchodzi w komórki trutowe. Także to jest taka ciągła walka z wiatrakami. Ja się cieszę, że matka jest przyjęta i że składa jaja. Co prawda ona chyba dzisiaj dopiero zaczęła składać te jaja, no ale i tak jestem zadowolony. Także ja to już sobie targnę poza kamerą i kończymy z tym ulem. Szaleństwo trutni. No niestety to za niski trochę jestem. Ale wylatują. Bo dotychczas nie mogli. Czyli wniosek z tego taki, że krata odgrodowa jest.
Leciutka trzecia miodnia. O, ta ramka tu jest z plastikowymi tymi. Bardzo fajny sprzęt. Muszę się postarać o więcej, bo fantastyczna jest ta ramka. Widzę, że zostawiłem miejsce, więc sobie zagospodarowały. Ok. No i teraz wyciągamy chyba podwójną miodnię. Tak mi się wydaje. Albo i nie. Za wąsko jest tutaj. To jest kolejna przyczyna. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że 5 rodzin na tym stojaku spowoduje, że będę miał problem z wsadzeniem rąk. Dlatego ja chcę zejść o 5 rodzin. To jest kolejny temat z tym związany. Czyli na stojaku bym miał wtedy po 4 rodziny. Moim zdaniem takie było pierwotne założenie i było idealne. O matku. O, zobaczcie, to jest dobudowane. Te dolne, nie? Bo nie było ramki przecież. O matko. I tutaj jest trutowy pojedynczy. Bardzo niedobrze. O kurczę, i kolejna ramka gniazdowa. No co ja tu, ramek gniazdowych, tych miodnych nie miałem wtedy, czy co? To wszystko do wirowania. No i zostało 5 ramek. Czyli 7 ramek gniazdowych w ulu, w miodniach. No teraz to można wyciągać. No to chyba nie muszę mówić, co pszczelarze z czymś takim robią, nie? Więc to będzie do domku wzięte, zaraz będziemy spożywać. Tylko muszę to obtrzepać. Co tu wyciągamy najpierw? I te wszystkie pszczoły, ta cała rodzina, to jest z tego Elgona z białym opalitkiem. Jakby ktoś był zainteresowany. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 ramek z tego roku. Wymiana ramek bardzo ważna. Pozbywamy się patogenów, które znajdują się na ramkach. Szukamy białego opalitka i matki bez opalitka. Proszę, ratunkowa miseczka. Więc tutaj jest już naprawdę szansa, że tego Elgona może tu nie być. Miseczka ratunkowa, żebym pamiętał, do zdjęcia. Jajek nie widzę, ale nie ma na tej ramce mateczników rojowych ani miseczek, tych ratunkowych, więc matka jest w ulu. Skoro matka jest w ulu, to jest szansa, że znajdziemy biały opalitek. No nie chce mi się w to wierzyć, ale no jest. No ostatnio też mnie zdziwiła ta rodzinka, że ten biały opalitek nadal tu był. Jajka. Więc słuchajcie, skoro są jajka, to znaczy, że jest matka i to bardzo dużo jaj. Może pokażę. Proszę bardzo.
Dobra, szukamy matki. No i niestety ja jestem słaby w szukaniu matek bez opalitka. Mówią, że doświadczenie robi swoje, ale ja jakoś tak... Nie o to chodzi, że mieszają mi się z trutniami, bo bez przesady. No ale jakoś tak wolę mieć jednak kolory. Zdarza mi się znaleźć, bo to tak... No dzisiaj nawet mi się zdarzyło. Ale to nie jest nic pewnego. A tutaj macie taniec pszczeli, za który ktoś tam dostał Nagrodę Nobla. Pszczółka wskazuje, ta górna beleczka to jest dla niej miejsce, gdzie świeci słońce. No to musielibyście poczytać. I kąt, pod którym ona tańczy, wskazuje, i pod jakim kątem od słońca należy lecieć, żeby uzyskać pożytek. No, otworzyłem sobie czerwony ul. Trzeba przyznać, że pszczoły tu mało nie ma. Więc na tą kradzież matki to trafiło na rodzinę dosyć dużą. Szkoda by było, żeby to strutowiało. No bo mamy tu raz, dwa, trzy miodnie, prawda? O kurczę! I ta trzecia miodnia to tu jest troszkę nanoszone. Gdzie są moje te szczypce? No to jestem mocno zdziwiony. To akurat były złączone ramki, więc może nie patrzmy na nie. Ciemny miodek, no lipa. Lipa, lipa. A to jest demeterka też. Ciemny, bardzo ładnie. No, również ciemny. Także będzie co wirować w piątek. To już ciężka ramka, bo w większości to będzie już dojrzały miód. Tym bardziej, że no słuchajcie, jesteśmy w trzeciej miodni, prawda? Więc oczywiście miodu odmianowego z lipy ja tu się nie spodziewam, czyli ja nie będę miał miodu lipowego, no ale będę miał taki wielokwiat letni z posmakiem lipy, tak? Tu widać, że dziewczyny próbują utrzymywać ciepło na środku, czyli na ramkach gniazdowych, gdzie jest czerw. No okej. Jest ciężko, a jest to poliuretan. Więc podejrzewam, że tutaj troszkę będzie do wzięcia. No i czego my się tu możemy spodziewać? Jajek to ja bym się tu raczej nie spodziewał, bo odkład na Podlasie był robiony, no zobaczcie, jak to jest tutaj zrobione, bez podkładek, a oryginał jest z podkładkami. I tutaj raczej bym się spodziewał masy mateczników ratunkowych. Mateczniki ratunkowe niestety charakteryzują się tym, że
że matki są kiepskiej jakości, ratunkowe. Zobaczcie na to. To jest wyżarte jakby przez nie wiem co, przez korniki. Jest żółte. Może ktoś wie coś na ten temat? Ramka wyżarta i żółta. Nie widziałem nigdy tu jakiejś destrukcji drewna w ulach. Pierwszy raz coś takiego widzę. Ratunkowy, ale to chyba nie jest wygryzienie, tylko to jest likwidacja przez inną matkę. Znowu ratunkowy zgryziony, ratunkowy zostawiony. O, to sobie zostawimy. Również ratunkowy. Dobra, to zostawiamy. Czyli to nie jest zgryzione przez inną matkę, tylko pszczoły potrzebowały budulca, podejrzewam, do innych mateczników, więc zrezygnowały z tego, który nie rokował. Ratunkowy, który wyszedł, czyli go zostawiły. Z drugiej strony również, jeżeli ja trafiłem dzisiaj na dzień, to się nazywa chyba histolizy, jeśli chodzi o tworzenie matki, rozwój matki, to troszkę będziemy mieli przerąbane, bo owszem, matka się wygryzie, ale matka nie będzie funkcjonować. Tutaj jakby wygryziony, nie? Ratunkowy. Ciekawe. A być może już się któraś wygryzła i zaczęła szaleć. No nie pamiętam, ile to dni ten odkład ja temu robiłem. Dzisiaj tak ku pamięci jest 12. No to bez przesady, żeby w tak krótkim czasie matka się unasienniła. To jest nierealne, bo to by było zbyt krótki okres. Dobra, słuchajcie, zostawimy tą pszczołę na razie. I muszę sobie zapisać, żeby zerknąć tutaj za tydzień, w przyszłą środę. Koniecznie. Bo tutaj jest szansa, że jakaś matka już wyfrunęła z tych mateczników. Bo nie kojarzę, kiedy ja robiłem odkłady. Także na razie zostawiamy i składamy to. No i słuchajcie, kończymy na dziś. Piękna przegra w tej chwili. W sumie we wszystkich ulach chyba. No ten ostatni odkład może nie. Bardzo agresywny jest ten środkowy ul tutaj. No może to kwestia akurat dnia dla nich. Nie znalazłem matki, ale bardzo dobrze się rozwija. To samo w zielonym. Nie znalazłem setki już. Podejrzewam, że została ścięta i wymieniona cichą wymianą. I w czerwonym znaleźliśmy matkę, więc nie było co podkładać. No i godzina 15. Za chwilę trutnie będą wylatywać sobie na lot godowy. Tradycyjnie jak codziennie, więc będzie zupełnie inny dźwięk na pasieczysku. Ale to już nie zostanę, bo już jestem zmęczony. Także do następnego razu. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania i zapraszam na kolejny film. Trzymajcie się ciepło.